nasz Mustang, Lambo, tam jeszcze z tyłu Maserati. No nieźle. Szybciej wściekli, wersja pustynna. Jesteśmy w Jumeirah Islands. To nowa dzielnica rezydencjalna Dubaju. Stworzono tu sztuczne jezioro, a na niej wysepki, a na tych wysepkach domki, wille i tak dalej. Bardzo ładnie to wygląda, bo kanały wodne przecinają tereny zielone, pełne palm i innych drzew i kwiatów, a wszędzie tu ulokowane są domki klasy średniej i wyższej Dubaju. Tak? W tle z kolei widać wieżowce przy Sheikh Zayed Road, czyli głównej arterii Dubaju. Co ciekawe, słuchajcie, ten teren, gdzie było Jumeirah Jumeirah Islands, no jeszcze kilkanaście lat temu były tu tylko piaski pustyni, wydmy pustynne. Wtedy, gdy byłem tu pierwszy raz z mamą, tutaj nic nie było, a teraz zobaczcie jak ładnie. Przed wami sztuczny wodospad i kolejne jeziorko w kompleksie Jumeirah Islands. Jesteśmy w miejscu nietypowym, w Al Qudra Lakes. To jeziora pośrodku pustyni. Miejsce to leży jakieś 50 km od Dubaju. Można tu podziwiać ptactwo wodne. Jest łabędź, jakieś czarne takie łabędzie. Black swans, jak to mówię. Dziś wybraliśmy się na wycieczkę do Love Lakes, dwóch sztucznych jeziorek na pustyni 40 km za Dubajem, które przecinają się ze sobą, tworząc wzór przecinających się serc. Co prawda z tej perspektywy nie do końca to widać, ale z lotu ptaka wygląda to bardzo fajnie. Jesteśmy przed Museum of the Future, czyli Muzeum Przyszłości. Sami jesteśmy ciekawi, co nas spotka w środku. Piotr właśnie się stara o pracę na stacji
kosmicznej. Zobaczymy, czy dostanie. Musi zeskanować twarz. O. Aplikuj. Na Tu na kogo? trzecia było, to nie. Na Bo kogo na aplikujesz? ambasadora na Marsie. Dobra, będziesz ambasadorem na Marsie. U Muska będę robił, nie? Zaaplikował. Oto Piotr, ambasador na Marsie. W Muzeum Przyszłości znajduje się bank DNA. Jest tu DNA wszystkich zwierząt. Tutaj mamy szkołę. Tu są jakieś stworzenia morskie. Chyba. Rozgwiazda. No dość ciekawie to wygląda. Jest tu tego mnóstwo. Oczywiście to nie są prawdziwe DNA, tylko iluminacje pokazują, jak to może wyglądać albo jak to wygląda. Wiemy, że na świecie już są banki DNA roślin. Dlaczego by nie stworzyć takiego banku ze zwierzętami? Relaksu w jednej z części Muzeum Przyszłości. To najciekawsza i chyba taka najbardziej treściwa część Muzeum Przyszłości w Dubaju, która pokazuje nam, jak będziemy żyć w przyszłości. Daje nam takie właśnie wyobrażenie, jak to może wyglądać. Teraz czas na dwa, moim zdaniem, najciekawsze eksponaty w całym muzeum, czyli dwa prototypy samochodów. Tutaj Audi AI Mi, oczywiście elektryczne, ale o takim ciekawym, futurystycznym wyglądzie. A tutaj, słuchajcie, ten żółciutki to Volkswagen. Cedric. W Muzeum Przyszłości nie mogło oczywiście zabraknąć robotów. Przed wami CyberDog, stworzony przez inżynierów Xiaomi, czyli pies robot. Zobaczcie na te tu roboty, jakie fajne. Ten to Alpha Mini, czyli taki robot edukacyjny dla dzieci. Ale najfajniejszy jest Paro, czyli pluszowy robot. On jest dedykowany jako robot terapeutyczny dla osób starszych z demencją. To piękna idea. Przed wami Mars. Chodzi nie o czerwoną planetę, tu chodzi tylko o Modular Artificial Reef Structure, czyli taka konstrukcja, która ma pomóc rzekomo w odbudowie rafy koralowej, której już niestety przez różne czynniki zanieczyszczenia wód i środowiska ponoć ubyło aż 25%. A dzisiejszego wieczoru wybraliśmy się do La Perle. Jest to teatr wodny. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało.
jak to wygląda. Rondo jest częściowo zasypane pustynnym piachem. My mamy samochód z tylnym napędem, więc trzeba bardzo uważać, żeby się nie zakopać. Jesteśmy w Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, niezwykłej enklawie przyrody w sercu Dubaju z rezerwatem flamingów. Tak, idziemy na punkt obserwacyjny, skąd będzie można robić zdjęcia, bo na razie, jak widać, niewiele widać. Na punkcie obserwacyjnym będą lornetki, będzie miejsce, skąd będzie można robić zdjęcia. Piotr wyposażył się w teleobiektyw, żeby wszystko super sfotografować.